Choć w 2022 roku zdiagnozowano go u prawie 4000 Polaków, to liczba osób, które z nim przegrały, była znacznie wyższa, bo sięgała prawie 5000. Mało tego, w przypadku tego nowotworu mamy do czynienia z jedną z najniższych średnich 5-letnich przeżyć. W Polsce zaledwie 8% pacjentów przeżywa 5 lat od momentu diagnozy. Ale są też lepsze wiadomości. Nie jest to jeden z najbardziej powszechnych nowotworów w naszym kraju. W 2022 roku był to 9. najczęstszy nowotwór wśród polskich mężczyzn, a wśród Polek był jeszcze niżej, bo na 12. miejscu. Co to za nowotwór? To rak trzustki. Wielu z nas w ogóle usłyszało o tej chorobie po raz pierwszy, gdy zmagała się z nią aktorka Anna Przybylska. Warto jednak wspomnieć, że z tą chorobą mierzyli się najwięksi tego świata jak Steve Jobs, czy osoby rozpoznawalne na całym świecie jak aktor Patrick Swayze. Niestety te walki nie kończyły się powodzeniem, niezależnie od ich dokonań i statusu materialnego. Dlaczego tak się dzieje? W dużej mierze dlatego, że rak trzustki przez wiele lat rozwija się po cichu, a chorzy trafiają do lekarzy bardzo późno, gdy choroba jest już zaawansowana i rozprzestrzeniła się po innych organach. Zaledwie około 10% chorych diagnozowanych jest we wczesnym stadium choroby, ponad 80% chorych otrzymuje diagnozę, gdy choroba jest już zaawansowana miejscowo lub gdy jest niestety uogólniona. W 80-90% przypadków jest wykrywany, gdy nie można go już operować. No więc dlaczego tak ciężko jest rozpoznać tę chorobę w początkowym stadium? Po pierwsze dlatego, że objawy raka trzustki są niecharakterystyczne i rzadko pojawiają się na początkowych etapach choroby. Po drugie, według badania z 2018 roku spowodowane jest to m.in. samą specyfiką tego raka, czyli tym, że jest bardzo agresywny oraz tym, że nie ustalono do tej pory wczesnych sygnałów ostrzegawczych tej choroby. Przygotowując się do odcinka przeczytałem jednak, że aktualne badania wskazują, że takim sygnałem ostrzegawczym może być nowo zdiagnozowana cukrzyca, szczególnie po 50 roku życia. I tu oczywiście nie oznacza to automatycznie raka, ale pokazuje, że takiego objawu nie należy lekceważyć i warto skonsultować to z lekarzem. Z kolei badanie z 2024 roku z portalu PubMed, do którego podaję Wam link na dole ekranu, pokazuje, że ostre zapalenie trzustki może być wczesnym symptomem rozwijającego się raka trzustki. W grupie prawie 7000 pacjentów u 1% z nich pierwszym objawem raka trzustki było ostre zapalenie trzustki. U zdecydowanej większości z nich diagnozę nowotworu postawiono w ciągu około 2 miesięcy od wystąpienia tego stanu zapalnego. No więc kogo ten rak dotyka najczęściej? Przede wszystkim osób starszych. Według badania na prawie 73 000 pacjentów opublikowanego w 2023 roku, którego fragment jest widoczny na ekranie, mediana wieku wynosiła 68 lat. A jak to się ma do praktyki polskich pacjentów, którzy cierpieli lub cierpią na raka trzustki i prowadzili zbiórki na portalu siepomaga.pl? Sprawdziłem historię 101 takich osób i średnia wieku wynosiła ponad 51 lat. Niestety w 2 przypadkach choroba dotyczyła również dzieci. Warto zauważyć, że między 30 a 40 rokiem życia było prawie 13% chorych. No dobra, wiemy już, że im jesteśmy starsi, tym zwiększa się ryzyko zachorowania. U kogo jeszcze zwiększa się to ryzyko? No więc między innymi u osób spożywających alkohol, szczególnie w przypadku jego długotrwałego i nadmiernego spożywania. U osób palących papierosy. Im więcej ich palimy, tym bardziej wzrasta ryzyko wystąpienia tej choroby. U osób z przewlekłym zapaleniem trzustki. U osób z niewłaściwą dietą, za dużo czerwonego mięsa i nasyconych tłuszczy, za mało warzyw i owoców. U osób otyłych. U osób z cukrzycą. U osób z mutacjami genetycznymi, w tym mutacjami BRCA1 i BRCA2, u osób, które mają bliskich krewnych z rakiem trzustki. Warto podkreślić, że historia rodzinna może odpowiadać nawet za 7% przypadków tego raka, czego dowodzi badanie z 2020 roku, którego fragment widzicie na ekranie. A jakie są objawy? W tym celu sprawdziłem zarówno badania naukowe, jak i historie pacjentów zmagających się z rakiem trzustki ze strony siepomaga.pl. Jednak na początku warto wiedzieć o kilku sprawach.
Pierwszą z nich jest to, że według opracowania rak trzustki Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Fundacji Tam i z powrotem, objawy raka trzustki są niecharakterystyczne i rzadko pojawiają się na wczesnych etapach choroby. Po drugie, według badania z 2020 roku, to jakie pacjenci mają objawy zależy od lokalizacji guza. W 60-70% jest to głowa trzustki, a w 20-25% przypadków trzon lub ogon trzustki. No więc jakie objawy opisywali chorzy, którzy umieścili swoją historię choroby na portalu Się Pomaga? W relacjach pacjentów często powtarzały się pewne objawy. Na pierwszym miejscu wskazywano na ból brzucha. Ale jaki to był ból? Około 40% osób, które zmagało się z tym objawem, opisało, że był to bardzo silny ból, który z czasem stawał się coraz silniejszy. Na drugim miejscu była żółtaczka, która związana jest z guzem umiejscowionym w głowie trzustki. Na trzecim miejscu pod względem częstości występowania była utrata wagi. Ale możecie zapytać się, jakiego rzędu to utrata wagi? Jedna z osób opisała, że straciła na wadze 15 kg w 4 miesiące, a inna straciła 15 kg w miesiąc. Jak widzicie, osoby te naprawdę znacząco traciły na wadze. Czwarte w kolejności było osłabienie. Piątym był ból pleców. Co z kolei mnie zaskoczyło, to w niektórych relacjach ostre zapalenie trzustki było opisywane jako pierwszy symptom. Zdziwiło mnie to na tyle, że sprawdziłem w badaniach naukowych i faktycznie okazało się, że zgodnie z badaniem naukowym z 2024 roku ostre zapalenie trzustki było początkowym objawem u około 1% chorych na gruczołako raka trzustki. Jeśli więc jesteśmy przy badaniach naukowych, co one mówią nam o objawach, jakie wywołuje rak trzustki? Jedno z 2012 roku, w którym przeanalizowano historię 3,5 tysiąca chorych, wskazywało, że dwa najczęstsze objawy to ból brzucha i żółtaczka. Dokładnie te same objawy, które opisywali chorzy na portalu Się Pomaga. Trzecim najczęstszym symptomem natomiast była nowo wykryta cukrzyca. Kolejnymi objawami według częstości występowania były nudności, wymioty, ból pleców, zaparcia, biegunki, utrata wagi, osłabienie. Co się dzieje, gdy choroba jest zaawansowana? W relacjach pacjentów z portalu Się Pomaga oprócz węzłów chłonnych najczęściej opisywano przerzuty do wątroby i dotyczyły one około 3/4 osób, które w swoich relacjach opisywały ich występowanie. W dalszej kolejności były płuca i kości, ale częstość ich występowania była znacznie rzadsza. Badania naukowe również potwierdzają, że najczęstsze przerzuty oprócz tych do węzłów chłonnych to wątroba i płuca. Badanie z 2018 roku, którego fragment widoczny jest na ekranie, wskazuje, że często również występują przerzuty do otrzewnej. No dobra, znamy już objawy, znamy konsekwencje późno wykrytej choroby, a jak jest z profilaktyką? I tu chciałbym wam powiedzieć, że jest jak w raku jelita grubego, że możemy mieć świetną profilaktykę. Niestety tak nie jest. Tak jak w przypadku raka jajnika nie ma badań przesiewowych w tym zakresie. Jednak nie jest tak, że nie możemy nic zupełnie zrobić. Jest kilka zasad, które nam pomogą. Po pierwsze, nie palmy papierosów. Według informacji zamieszczonej na stronie American Cancer Society szacuje się, że około 25% przypadków raka trzustki powodowanych jest przez palenie papierosów. To bardzo dużo, więc nie paląc możemy wiele dla siebie zrobić. Według strony wyprzedzićraka.pl ważne jest również to, aby nie nadużywać alkoholu, utrzymywać prawidłową wagę ciała, zdrowo się odżywiać, w tym m.in. jeść warzywa i owoce oraz pełnoziarniste produkty spożywcze. Powinniśmy także prowadzić aktywny tryb życia, czyli po prostu więcej się ruszać. A co jeśli chodzi o badania? Tutaj powinniśmy wiedzieć kilka rzeczy. Może wydawać się, że można sobie pójść na USG jamy brzusznej i wszystko będzie widać. Problem w tym, że trzustka jest położona głęboko i w przypadku wielu pacjentów może nie być widoczna w całości. Chodzi o całą trzustkę, czyli głowę, trzon i ogon. U wielu pacjentów nie widać na przykład ogona trzustki. Drugą sprawą jest to, że nawet gdy to badanie coś wykryje, to wówczas trzeba poszerzyć diagnostykę. No więc kiedy wykonywać USG jamy brzusznej? Biorąc pod uwagę, że to w dzisiejszych czasach naprawdę standardowe badanie, to można spotkać różne zalecenia. Na przykład na portalu zwrotnikraka.pl możemy znaleźć informację, że USG jamy brzusznej powinien wykonywać każdy, nawet zupełnie zdrowy człowiek między 20 a 50 rokiem życia
co 3 do 5 lat. Po 50 z kolei powinno je się wykonywać co roku. Oczywiście, jeśli jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka, np. ze względu na mutacje, w tym m.in. BRCA1 i BRCA2, dziedziczne zapalenie trzustki czy obciążony wywiad rodzinny, to według zaleceń American Gastroenterological Association należy włączyć dodatkowe badania, do których należy m.in. badanie rezonansem magnetycznym. I takie badania najczęściej zaczyna się po 50 lub 10 lat wcześniej niż najwcześniejszy rak trzustki w rodzinie. Oczywiście, jeśli ktoś jest zdrowy i chce na własną rękę wykonać rezonans, aby sprawdzić stan jamy brzusznej, nie jest to zakazane. Jednak takie podejście nie jest rekomendowane przez ekspertów, w tym m.in. przez amerykański zespół do spraw profilaktyki zdrowotnej. A głównym powodem jest to, że brak jest realnych korzyści z takiego postępowania. Podsumowując, generalnie w raku trzustki zdecydowanie potrzebny jest przełom w leczeniu. Statystyki są jasne. Rocznie umiera więcej osób niż na niego zapada. Wynika to ze złego rokowania. Natomiast na rozwój tej choroby w dużej mierze pracujemy sami, prowadząc niezdrowy tryb życia. Przede wszystkim chodzi o palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, niezdrową dietę i siedzący tryb życia. Owszem, są również czynniki od nas niezależne, jak mutacje genetyczne czy rak trzustki o podłożu rodzinnym. To jednak samo palenie papierosów odpowiada za około 1/4 wszystkich przypadków raka trzustki. Dlatego nie powinniśmy palić, ograniczyć spożywanie alkoholu, lepiej jeść i ruszać się. To tym bardziej ważne, że realnie nie ma obecnie innej profilaktyki w postaci badań. Dlatego jedyne, co możemy realnie zrobić, to prowadzić zdrowy tryb życia. Jeżeli czegoś nie poruszyłem w tym odcinku, albo chcielibyście, abym w podobny sposób opisał inną chorobę, o której chcecie się więcej dowiedzieć, napiszcie proszę w komentarzach. I oczywiście nie zapominajcie zasubskrybować kanału. Do zobaczenia!